Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Jak widzicie, jesteśmy znowu na lotnisku w Krakowie, co oznacza, że szykuje się kolejna fantastyczna przygoda z Freak House'em na wypadzie. Dokąd tym razem się wybieramy? A mianowicie większość ludzi na świecie to miejsce uważa za prawdziwy raj na ziemi. Czy tak jest? Sprawdzimy to, ale no, tak jak do raju nie każdy może się dostać ze względu na ilość swoich grzechów, tak samo w to miejsce, czyli na Malediwy, bo o nich właśnie mowa, nie każdy może się dostać ze względu na absurdalne ceny w resortach. My jednak wybraliśmy zupełnie inny program i zupełnie inny system. Jak to wygląda cenowo, to wszystko opowiemy Wam w ostatniej części naszych odcinków o Malediwach, w cenach, w filmie o cenach, o paragonach grozy i o tym wszystkim, ile nas to kosztowało, a wybieramy się w nie byle jakie miejsce, bo wybieramy się do guest house'ów Magdaleny Typel, która ostatnimi czasy jest na topie i tam pokażemy Wam, jak to wygląda, czy warto tam się wybrać i jak to wszystko jest zorganizowane. Więc oglądajcie nas, bo warto, zapraszamy i na pewno będzie ciekawie. Kochani, jak widzicie, dotarliśmy na Malediwy, a dokładnie jesteśmy w stolicy Malediwów, na Male. Tak wygląda codzienny dzień, codzienne życie. Jesteśmy tutaj jeden dzień, jutro odpływamy na naszą wyspę Nilando, a dzisiaj zobaczymy, co się tutaj dzieje i co ciekawego można tutaj zobaczyć. See you tomorrow. Ja tam zostawiłam te dokumenty, że ja wezmę tą. Przecież tu Ci niczego nikt nie ukradnie. Potrzebne i on dojedzie. No na pewno będą potrzebne, ale on dojedzie przed Tobą. Nie rób z siebie jak Grażynki, bo Januszów już tu mieli. Tu. Ta. Jest. Voilà. Cześć Mićka. Wchodzimy po pierwsze wejście do Remory. Słuchajcie, no można się zesrać. Tada! Taki mamy pokój. No, taki sam. Chodź jeszcze mój też zrobisz. To Boże, ja też miałam pokój.
Proszę bardzo. No powiem ci, ty to masz wypas. Dobrze, że powiedziała, sama że jedna- Ibran ma brata, nie? Sama Że jedna, przyjdzie. no. Sama jedna w takim pokoju pięknym. Proszę bardzo. Są łazieneczki, żeby nie było. Wow, jaka duża kabina. Wszystko jest, no piękne, naprawdę. Widziałem to na zdjęciach, ale nie sądziłem, że to jest aż tak ładne. Zrobione. Tu jest jakaś część wspólna, proszę bardzo, muszeleczki. Czapka z Ferrari się nie liczy. Pięknie. Ładnie, nie? Bardzo ładnie. No, to ostatnie pożegnanie. Ktoś coś ma do powiedzenia? Nie. Ty idziesz zapłacić czy nie? Nie. Powiedziałeś, że mi fundujesz. Ja ci mogę fundać. Wyskok z łódki jak też. No na tym ta wycieczka polega, nie? No Żeby tak, wyskakać z jasne. łódki. Przy świadkach powiedział, że mi W świadkach Jehowy, ale. Nie mam okularów. Jakieś schody. Stara czapla, jak to bywa, trochę ślepa, trochę krzywa. Gdy już ryb łowić nie mogła, na taki się koncept wzmogła. Rzekła rybom. Wy nie wiecie, a tu o was idzie przecie. No, to Sami policyjni. Ale To Tomek jest mówi, że zatoka, nie? Ale spokojnie nie, zobacz, jest płościutkie prawie morze. Idealne na ten wypad. Nie straszcie już zawczasu. Znaczy ty nie możesz, dopóki nie zapłacisz. Nie, ja mam zjadę do aviomarki. Aferę zrobiła, no. Przecież jak powiem ten, oni biorą pieniądze z góry. A co ty? Ale ja wiesz, żeby głupio nie było, że oni będą czekać. Nie będzie płatności. No widzisz? A wy na mnie mówicie. Typowo polskie podejście, nie? Ja pytałem jej wczoraj, no a co jak nie będzie rekina? No to niestety będziecie się musieli zadowolić. W drugim dniu naszego pobytu na Malediwach u Magdaleny Typel dziś wybraliśmy się na poszukiwanie rekina wielorybiego. No i słuchajcie, odbyło się to tak, po półtorej godzinie podróży łódką na odpowiednią rafę przypłynęliśmy w miejsce, gdzie było chyba z 15 łodzi i setki ludzi. I w pierwszym rzucie tam właśnie Ibram, czyli mąż Magdy, wraz ze sternikiem wyrzucili nas, żebyśmy sobie tam gdzieś próbowali tego rekina zobaczyć, co udało się, aczkolwiek z trudem, bo ilość ludzi powodowała to, że każdy bardziej patrzył na to, żeby się nie utopić, niż zobaczyć tą właśnie rybę. Po powrocie na Łódź Ibram widział dokładnie, że raczej zadowolenie wszystkich było dość średnie tą sytuacją, no więc zrobił tak zwany ruch taktyczny. Muszę wam powiedzieć, że ogarnięte ma to niesamowicie. Każdy, który chce tutaj przyjechać, polecam tą właśnie wycieczkę, bo to, co się stało, to było właściwie jest nie do opisania. Zabrał nas od całej tej ekipy jakieś kilometr, może półtorej, pod pretekstem, że chce nas zabrać na snurkowanie i oczywiście tak też się stało. Jakieś 30-40 minut snurkowaliśmy na rafach, gdzie widzieliśmy rekiny, żółwie, ławice ryb, kolorowe rybki, jak to na rafach. Po jakichś 30-40 minutach wróciliśmy na Łódź, no i w zasadzie chyba wszyscy myśleliśmy, że to będzie na tyle, gdyż chłopaki obrócili łódkę i powolutku płynęli w kierunku, w którym wydawało nam się, że z niego przepłynęliśmy. Ni stąd, ni zowąd Ibram mówi, że mamy szybko ubierać maski i płetwy i żebyśmy byli gotowi. Minutę później już wszyscy byliśmy w wodzie, a pod nami, dokładnie pod nami przepływał ogromny rekin wielorybi, który właściwie był już tylko dla nas. W momencie, kiedy spokojnie
rekin sobie odpłynął w głębiny, wracamy na łódź, już wszyscy uchachani, zadowoleni. Minuta później Ibram mówi: ubierać się, wskakujemy znowu do wody. I znowu ta sama akcja, rekin niczego sobie płynie niemalże na płciźnie, metr, może półtorej pod wodą. Pięknie go widać w pełnym słońcu, cudowna sytuacja. I takich sytuacji było jeszcze kilka, aż do momentu, w którym za którymś razem Ibram mówi: czy wskakujemy znowu do wody? To już wszyscy: nie, już mamy dość. Kiedy byliśmy już zmęczeni, ale niezwykle szczęśliwi tym, co się wydarzyło, kapitanowie tych łodzi, którzy byli gdzieś tam daleko od nas, chyba zorientowali się, że my widzimy tego rekina, bo wychodzimy na łódź, wskakujemy, więc zaczęli do nas płynąć, a my spokojnie zebraliśmy się i zaczęliśmy odpływać. Chłopaki wyciągnęli dla nas jedzenie, pięknie przygotowane, grzaneczki, kawkę mrożoną w puszce, także i zjedliśmy, i pooglądaliśmy, i popływaliśmy. Fantastyczny dzień. Polecam Wam wszystkim. Do zobaczenia.